Sobotni poranek, godzina 8:30. Zobaczcie, jak wygląda poranne Trento. Cisza, spokój. Były imprezy do północy, było słychać ludzi. No i tak sobie tutaj nawet dobrze się spało, więc nieźle. O i zobaczcie, Piazza del Duomo, jakie tu są widoki. O, jak tu jest pięknie. I tutaj chyba na tą wieżę u góry, to, no, o tutaj to można wejść też. Także mam taki plan, że dzisiaj tam będę. Ale zobaczymy, może jeszcze jutro, no bo mam tutaj jeszcze jutro jeden dzień cały. Patrzcie, nawet dowóz tutaj przyjechał i śmieciarka. Pięknie. Cudownie to jest. Tak z rana, jak to słoneczko zaświeciło, to naprawdę bardzo, bardzo ładnie. I teraz idziemy sprawdzić, czy możemy jechać pociągiem w ramach takiej karty. Zaraz powiem wam, o co chodzi. Tylko muszę sobie zobaczyć, jak się nazywa ta karta dokładnie. Znaczy, to jest fajnie napisane. Lewy, drugi peron do Verony, a na prawo trzeci i czwarty Bolzano. Ja teraz jadę w kierunku Verony z drugiego toru. I jeszcze jedną rzecz muszę na peronie zobaczyć. Ale jeszcze jeden QR kod szukam. A, tu nie widzę tego QR kodu. Tutaj też nie. Więc jeszcze kawałeczek muszę. Dobra, zwalidowałem, tak, czyli sprawdziłem moją kartę i chodzi o to, że... Czekajcie, może gdzieś sobie stanę i powiem wam to na żywo. Dobra, jeszcze raz witajcie z Trento, tak, miejscowość, po polsku Trident. Jestem na dworcu kolejowym, za chwilę pojadę do miejscowości Rovereto, a potem autobusem do Riva del Garda. I miałem wam powiedzieć o takiej karcie. Jest coś takiego, że dzisiaj się dowiedzieliśmy tak naprawdę, no przy śniadaniu w hotelu dano nam taką Trentino Guest Card, to się nazywa, napiszę wam na dole. Taki kod nam dali. Trzeba było sobie zainstalować aplikację i dzięki tej aplikacji i tej karcie wirtualnej, którą można też wymienić, jest jakby w punkcie informacji turystycznej, można dostać plastikową kartę taką. To jest taka karta, która uprawnia do przejazdów darmowych transportem lokalnym, tak, czyli kolejami, autobusami, no takimi jakby, nie wiem, organizowanymi przez ten region Trentino. I na przykład właśnie możemy pojechać do Bolzano, do Riva del Garda, tylko trzeba walidować tą kartę, tak, czyli sprawdzić na dworcu taki QR kod trzeba zeskanować, no i wtedy macie informację, że jest ważna do ostatniego dnia waszego pobytu. Także bardzo fajnie, bo tutaj oszczędzimy kilkadziesiąt euro na tych przejazdach, bo będą co najmniej 2 przejazdy. Chcę dzisiaj do Riva del Garda, a jutro do Bolzano. Także to zawsze tak parę euro w jedną stronę kosztuje, no to więc można oszczędzić. Też do muzeów tu można wchodzić wtedy na tą kartę, albo na jedną osobę, albo na dwie, zależy od tego oczywiście, jakie to jest muzeum. Też chcę na wieżę wejść i kolejka, o to co ciekawe, ta kolejka, którą wczoraj chciałem jechać, ale w końcu się nie dostałem do niej, bo zrezygnowaliśmy już o którejś tam 18:30. Jest też jakby za darmo, tak, w ramach tego. Także pamiętajcie, jak tutaj nocujecie, to znaczy nie wiem, czy każdy hotel, ale akurat nasz hotel, podejrzewam, że każdy hotel, jeśli jesteście oczywiście oficjalnie, na przykład przez Booking zameldowani, no to dostaniecie tą kartę w ramach tego pobytu waszego. No a ja za 20 minut mam pociąg, który jedzie do Verony, ale wysiądę oczywiście w Rovereto za darmo. Proszę Państwa, Rovereto. Tutaj się przesiadamy na autobus do Riva del Garda, a z lewej strony będzie za chwilę pociąg do do Monachium. Jakieś 4,5-5 godzin się stąd jedzie. Tutaj trochę jest przy dworcu, który jest z prawej strony mojej. Jest trochę remontów i ciężko było się zorientować gdzieś na ten przystanek, bo miał być przy takim rądku naprzeciwko dworca. Ale już jest informacja, bus na prawo. No to idziemy zobaczyć. Proszę Państwa, autobus przyjechał o 9:32, no i ruszamy tak 9:36.
6. Z Rovereto do Riva del Garda. I w sumie autokar. Taki wysoki, fajnie. Czy się do góry jedzie? No widoki są spektakularne. No jaki będzie fajny ten tunel, zobaczcie. Taki malutki. Nawet zawsze jest miejsce to. Z tej strony. Zresztą to już jest początek, bo Riva jest tam za piękna chyba, nie? Riva del Garda. Tutaj pływa dużo ludzi. Na deskach, proszę Państwa. Setki osób na deskach pływają. Proszę Państwa, wsiedliśmy przy hotelu Liberty. I zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Zaraz tam mam plan tam iść, na tą kolejkę jechać i wypić kawę z widokiem na Garda. Tutaj zobaczcie, jakie wysokie są te góry. Jak to już mówiłem w Trieście, zobaczcie, tu tak zwane głupie rondo. No zobaczcie, jakie tu są kwiaty, jak tu jest kolorowo. Można, prawda? I nikt tutaj raczej nie ukradnie tych kwiatów. No bo to tak jest, wiecie. O, to już pizzę od rana można kupować, no trochę wcześniej. O, tu mamy informację o Jazz Festival nad Gardą. Fajnie. Dobra, może przejdziemy? Jest. O, a tutaj jest chodnik i z lewej strony mała ścieżka rowerowa. No i to ja rozumiem. Tu sobie nikt nie przeszkadza wtedy. Zona Traffico Limitato. Ale piękna uliczka, nie? Zobaczcie. Oprócz dzieci płaczących to wszystko jest piękne. No nieźle, nie? Ile tutaj, ciekawe ile kawka kosztuje? No, pewnie za 3 euro w takich kafejkach. Bardzo, o, możemy zobaczyć, tu jest cennik. Jakby ktoś chciał. No jest Cappuccino Grande 4 nawet, no ale to Grande jest, nie? To wiadomo. No i w takim miejscu bardzo przyjemnie. Cudownie. O, świetnie to wyglądają tutaj te góry. Trzeba tak wyginać kamerkę, żeby było widać cokolwiek. A tam jest jakiś, co tam jest taki w górach, taki nie wiem, kościółek czy coś, taki budynek biały. Tak w 3/4 tej góry. Ciekawe. Dobra, idziemy na kolejkę. A, Piazza Giuseppe Garibaldi. Proszę Państwa. To pewnie jakiś hotel. Tak, to jest Grand Hotel. Tam no. A tutaj trzeba iść teraz na kolejkę, więc pewnie zaraz na prawo. Chociaż nie, jeszcze dalej trzeba iść po prostu. Trzeba iść coraz... A nie jest to tarif? No nie, dobra, chyba tu. Jezioro Garda. Trochę już widać, prawda? Ale jeszcze nie byliśmy tutaj całkiem blisko morza. A tutaj cyk. O, jakieś rury idą aż tam do góry. O, a kolejka, o, już jest coraz bardziej widoczna tutaj. No nie jest wysoka, no bo to jest pewnie jakieś 300 metrów może 200. No ale widok będzie na pewno. Na tą część Gardy i na Riva del Garda. Tędy, bo Garda to jest jezioro, tak? A Riva del Garda jest ta miejscowość, w której jestem. O, zobaczcie, już idę nad wodę, żeby tutaj porobić parę fotek też. Pamiętajcie, no, na moim Instagramie są dostępne zdjęcia na żywo. Tak wtedy, kiedy jestem. Filmy wiadomo trochę później, a zdjęcia są prawie od razu. Czasami minutę później, jak robiłem, a czasami parę godzin później. Ale na pewno wcześniej niż filmy. O, tu jest moja kolejka, na którą zaraz będę, mam nadzieję, jechał. Siadał, a tutaj mamy Gardę. Pięknie, tak z rana jeszcze taka fajna pogoda, takie fajne słońce. Nie ma chmur, bo po południu się zrobią chmury, tak jak wczoraj. A przy słońcu to są no, te najlepsze widoki. Cudnie. I tutaj te domy
drogie posiadłości nad samą wodą. Trzeba jeszcze okrążyć tutaj tą wodę. Dawną marinę, no, chyba już nie działa ta marina, bo coś pusto. I zobaczcie, zaraz będę. Mam nadzieję, chyba że się nie dostanę, bo może być taka kolejka. To nie wiem, ale no zobaczymy. Fajnie. Zobaczcie, jak pięknie. Hotel Europa. O, taki hotel ciekawy. Tylko to może być bardzo, bardzo głośno. No, teraz idziemy do tej kolejki. Czyli tu jakoś trzeba przejść. Na drugą stronę są takie przejście, takie namalowane na żółto, nie wiem czy to tymczasowe, czy jakie. I tam będzie kolejka. Próbuję przejść, może nas puszczą, uwaga. No nie, tutaj trzeba uważać jednak. Bo w ogóle się nie zatrzymują, jak widzę. Przynajmniej w tym miejscu. My tutaj, czy się da wjechać? Ascensore Bastione to się nazywa. O! Jest taka kolejka albo piesza. W ogóle ludzi nie ma. No parę osób jest dobrze. Może będzie na kartę. Trentino West kartę. I zobaczymy. Zobaczcie, to tylko jest na Trentino Not Included. Na tą naszą kartę niestety nie można wejść. Tutaj tylko Garda Trentino Guest Card działa, tak? Czyli taka stąd z gardy. A bilet kosztuje tam i z powrotem 8 euro. Taki dla dorosłych. Z każdej strony szkło, więc no dużo widać. No i są fajne widoki, ale trzeba pójść wyżej. Tam będzie taras widokowy. Jest tutaj taka kafejka. No i oczywiście z tarasem widokowym, więc trzeba iść szybko na kawkę i pooglądać te widoki. Co tutaj mamy? Kawusia w takich okolicznościach przyrody, proszę Państwa. Tutaj na dole jest stacja kolejki, którą przyjechałem. No i tu macie Riva del Garda i inne okoliczne miejscowości i te piękne góry. No oczywiście Garda z prawej strony. Gdzieś tam wysoko nad nami helikopter. Obok kafejki jest tutaj taki fajny taras widokowy. I zobaczcie, jak to pięknie też widać. No, czy prawie tak samo jak obok było, prawda? Tylko lekko przesunięte. Nie widać już dolnej stacji kolejki, ale w dalszym ciągu góry są widoczne. O, tutaj jakiś stateczek płynie. Tutaj jest taki bastion, zobaczcie, tak. Taki okrągły budynek z dawnych czasów. O! Chyba tam można wejść. Ciekawe, czy w cenie biletu, czy jak. Dobra, ale zobaczcie, jestem tutaj przy bastionie, przy tej takiej wieżyczce i to się wchodzi zaraz tutaj przez tą bramę. O, czekajcie, dam tu. O, przez tą bramę schodkami zaraz nad tym tarasem widokowym. Więc zobaczmy, co tam zaraz będzie widoczne w środku. Bastion od środka, aha, bo czyli się tam do góry, to trzeba jeszcze z zewnątrz przejść.
wejść, bo tutaj nie da się, nie ma schodków. Tylko są takie dawne pokoje chyba. O, co tu jest? Nic nie widać. Wody troszkę tam było. No, a tutaj są jedna taka pieczara i tutaj droga. A teraz bastion od góry. O, zobaczcie. O, jeszcze do góry całkiem można. No to nie, no to trzeba iść. Zobaczcie, tak dookoła można iść. Oj, tu można przejść górę, zobaczyć drugą stronę. Nie tylko na Riva del Garda, tylko też drugą. O, ależ pięknie. Jakie to jest duże. Tutaj co mamy? Już tu można wypaść. Widok na miasto. Fajnie. No to widać zabudowę Starego Miasta i od razu wszystkie dachy z cegłówki takiej brązowej. Patrzcie, jaki tu widok. Za krat. I to już całe miasto. Teraz kolejka pojechała na dół. No i czekam na następną, ale to oczywiście dopiero jak wróci, znaczy pojedzie na dół i wróci potem. Zobaczcie, ja to sobie patrzę, ile tu jest lin, które podtrzymują ten wagonik. I to jest 5 lin. Już to bardzo tak przybliżyłem, żebyście widzieli. Ciekawe właśnie, czy jedna jakby pękła, to pewnie by przeżyły. Ale jakby 4 pękły, jedna by tylko działała. No, to jest bardzo ciekawe, czy utrzymałoby to. O, i tutaj w tą stronę jeziora jest taka fajna ścieżka. No, taki chodnik duży, bym powiedział, ale pieszo-rowerowy, więc trzeba uważać. Z prawej strony ludzie idą, a tak bardziej z lewej. Bardziej środka rowery jeżdżą. No to jest dobre ustawienie. Tylko jeśli właśnie jest wystarczająco mało ludzi i rowerów. No jak będzie dużo, no to już mogą być problemy z przejściem wygodnym. Ale można iść tam wodą całkiem też. Tu się rowery rozdzielają z pieszymi. No nie wiem, czy pan tu akurat wjechał, ale bo tam są schody i trzeba iść trochę do góry i mam nadzieję, że tutaj troszeczkę wyżej będzie widok w lewą część teraz tego, no w sumie górną część jeziora Garda, nie? A tu co chwilę zobaczcie, jakie są takie jakby balkoniki, mini plaże i można korzystać z uciech tej wody. A właśnie, zobaczymy, czy jest ładna woda, przejrzysta. No tak 2-3 metry widać, ale głębiej to już nie. Oj, teraz spłynie prom jeden. Tu fajne ławki są z prawej strony, a tutaj widok na Riva del Garda, czyli nad tym budynkiem, o którym myślałem wcześniej, ale najpierw zobaczcie tutaj. Tak. Tu, o, w tą stronę Riva. Tutaj w ogóle jest taka ścieżka teraz, ale też rowery jeżdżą. A tutaj macie kawałek południa Gardy. A z lewej tu skręcam szybciej na lewo. O, jest Riva. I tutaj taki, jak to się mówi, balkonik do oglądania. Zobaczmy jeszcze, jaki to jest widok. O, pięknie. Jakaś łódka płynie, a tam kajaki, windsurfing, bardzo fajnie. O, zobaczcie, jak to fajnie. Wracam już tutaj do Riva del Garda, no i teraz tak pójdę na prawo jeziorem, aż tam jakieś 1-2 km, żeby trochę pookrążać to jeziorko. Oczywiście nie całe, no bo się nie da. To by było pewnie ponad 100-200, może nawet kilometrów dookoła jeziora. Już jestem w centrum tutaj Riva del Garda i idę tam na prawo. Tak jak miałem tutaj okrążać troszeczkę. Oczywiście kawałek, tylko jeziora Garda. Godzina 13. Jest jakieś 25-6 stopni. I lekki wiaterek, więc bardzo przyjemnie. Oczywiście ciepło, ale nie aż tak gorąco jak tam trochę niżej. W Treviso na przykład. Zobaczcie, jak tu fajne są te place, te budynki, te kamienice, nie? To po prostu każdy kolor. Każda kamienica ma inny kolor. Jeszcze te kolory tych okiennic, bardzo to fajnie wygląda. A z drugiej strony oczywiście góry. No, to wszystko jest praktycznie. No tylko morza nie ma, no ale można powiedzieć, że te Garda to jest takie morze. O, zobaczcie, tu jakaś brama.
Ale nie idziemy tu, tylko idziemy na prawo. O, tu trochę cienia przynajmniej. Takie fajne te kamienice są. Idę teraz nad wodę i tam na tą właśnie drugą stronę w stosunku do tego, co wcześniej byliśmy na tym punkcie widokowym, widzieliście. Teraz idę no dalej jakby wzdłuż jeziora. Fajne, nie? Takie zatoczki. Kamaryna tutaj i tam ta kolejka z prawej strony. A, zobaczcie, patrzcie jak tutaj, zobaczcie, patrzcie. Jakie to widoki, co? A, cudownisze. To jest chyba jakaś elektrownia, tutaj takie rury idą. Elektrownia szczytowo-pompowa, może takie coś, wiecie, bo to może tam jak jest tani prąd, no jest tam wciągana woda do góry, a potem spuszczana jak jest drogi prąd, nie? Nie wiem, może ktoś mi to wytłumaczyć. Patrzcie jaki tutaj fajny park. Super, no zobaczcie, no każde miejsce, które może być ładne, znaczy powinno być ładne, to tutaj we Włoszech jest. Niesamowite to jest. Wszędzie jakieś kolorowe kwiaty, zadbane ogrody, skwery. No już nie mówię o tych widokach. No zobaczcie. I tam dzisiaj byłem, jak jest ten budynek żółty, to nad nim taki balkonik tam jest. Przybliżę. Cudownie. Jaka piękna woda. To było na tyle z Riva del Garda. Za chwilę jeszcze idę trochę na spacerek, zobaczycie kilka przebitek. Potem wracam do Tridentu, tak, czyli Trento. Może jeszcze gdzieś tam wjadę na górkę, ale to zobaczycie już w następnym vlogu, albo po prostu z vlogu tylko z Tridento. Nie wiem jeszcze jak to połączę. Ok, to dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się i do następnego vloga. Cześć!